Orędzie Boga Ojca przekazane do żywego płomienia dnia 26 sierpnia 2024 roku jest skierowane do wszystkich wiernych, a szczególnie tych, którzy pragną głębszego zrozumienia duchowej walki, w której każdy człowiek uczestniczy. Przekaz pochodzi od Boga Ojca i został otrzymany w dniu uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej, co dodatkowo podkreśla jego wagę i znaczenie. Bóg Ojciec z ogromną miłością i troską przypomina o nieustającej obecności sił dobra i zła w życiu człowieka. Zwraca uwagę na potrzebę rozeznawania duchowego, unikania pokus i fałszywych sugestii demona, który stara się oddalić duszę od Boga. Orędzie to jest pełne przestrogi przed złymi duchami, ale jednocześnie ukazuje moc Bożej łaski, która jest dostępna dla każdego, kto szczerze pragnie nawrócenia i prowadzi życie w modlitwie, poście i umartwieniu. Słowa Boga Ojca przypominają także o ogromnej roli anioła stróża, który od chwili poczęcia towarzyszy każdemu człowiekowi, chroniąc go przed działaniem zła. Ten przekaz jest wezwaniem do wzmocnienia więzi z Bogiem, do całkowitego zaufania Jego prowadzeniu oraz do nieustannego trwania w modlitwie, aby skutecznie przeciwstawiać się działaniu złego ducha i dążyć do zbawienia. Treść przekazu 1363. Ja jestem, który jestem, Bóg Ojciec, pierwsza osoba Trójcy Świętej. Kochane, umiłowane stworzenia, miłe mojemu świętemu, ojcowskiemu sercu. Kocham was niezmiernie i pragnę, abyście stale podążali za głosem Bożym, nauczyły się go rozpoznawać, nie dały się zwieść mamieniem złego ducha. Pozwól, drogie dziecko, że to ja dziś przekażę słowa Bożej woli. Tak bardzo mocno was kocham, tak bardzo mocno spragniony jestem waszej czystej, świętej miłości, lecz kto mi ją da bezinteresownie? Im więcej dacie dla mnie dobrowolnie od siebie, tym więcej ja wam dam od siebie. Postaraj się, człowiecze, nie przywoływać do swoich myśli zła, nie myśl o nim, nie rozważaj go, bo przez to przywołujesz do siebie demony, które z chęcią tworzą w twojej głowie zmodyfikowaną, a tym samym demoniczną retrospekcję. Zauważ, że to, co było w twoim życiu, ponownie się nie wydarzy. Kocham was, dziadki miłe, i chcę się wami posłużyć, aby was ratować od konsekwencji waszych wolnych, ale złych wyborów, którą jest wieczne potępienie w czeluści piekła z powodu licznych waszych grzechów i obciążeń, które prowadzą was na dno rozpaczy, na autostradę demona, które wiedzie was ku czeluści piekła. Nie lękaj się, biedny człowiecze, pochukiwania demona, bo jeśli nie będziesz zbliżać się niepotrzebnie do niego, nic złego ci nie uczyni. To twoje świadome grzechy i upadki popychają cię w szpony demona. Jak działa mechanizm grzechu? Czy chcecie, czy też nie chcecie, trwacie na oczach Bożych. Trójca Święta obserwuje każdą duszę, każdego człowieka, w każdej milisekundzie jego istnienia. Każdy człowiek żyjący na ziemi ma przydzielonego dla siebie z mojej woli i mojego rozkazu własnego anioła stróża. Lucyfer jako ten, który rządzi, przewodzi całemu piekłu demonów i tych, którzy się potępili, wysłał do każdego człowieka przynajmniej po jednym demonie obserwatorze. Jak sama nazwa wskazuje, każdy demon obserwator ma priorytetowe zadanie obserwować tego, do kogo jest przydzielony. Ma za zadanie kusić swojego podopiecznego, wypróbowywać pokusy każdej kategorii, każdego rodzaju. Demon mówi do człowieka i obserwuje, których słów słucha z uwagą, atencją, które słowa jego rozważa i je wykonuje, wciela w życie. Demon mówi do człowieka delikatnie, subtelnie, pokusa jawi się w waszym ludzkim umyśle jako rój myśli kłębiących się w waszej głowie. Czasem jest to myśl pojedyncza, czasem dość intensywne napieranie kłębowiska myśli, swego rodzaju obsesja. Jak rozpoznać myśl, która się pojawia, jak ją sklasyfikować? Pokusa demona pojawia się nagle. Demon próbuje odwrócić waszą uwagę przez to, co wam proponuje. Każda myśl wiodąca do grzechu, o niego ocierająca się, do niego wiodąca to pokusa, to działanie upadłego anioła. Czasem mówi do was jeden demon, czasem przylepia się do was ich większa gromada. Każdy z nich stara się ukryć swoją obecność, kamufluje ją, stosując hipnozę waszej duszy z jednoczesnym zastosowaniem znieczulenia duchowego. Te duchowe operacje odwracają waszą uwagę od mowy i działania kusiciela. W takim przypadku każdy, kto nie czuwa, ten, kto nie jest uważny, roztropny, w jednym momencie ulega działaniom kusiciela, nie odrzuca jego złowrogiej propozycji, bierze je pod uwagę, zaczyna realizować w praktyce to, co pokusa, propozycja demona mówi do was. Dziarą ludzi bierze pokusę demona jako własną myśl, własne rozważanie. Demony działają nieprzerwanie, czasem dołącza się do demonicznego opiekuna inny demon lub ich wielu o różnych specjalnościach. Działają, wsączają w waszą duszę swój jad, swoją demoniczną truciznę, każdy grzech przez was popełniony zaprasza do waszej duszy kolejne demony, o kolejnych innych specjalnościach.
Pokusy podawane są nie ciągle, lecz falami, demony robią sobie przerwę, bo praca przy was napełnia ich odrazą, jesteście dla nich ohydni, a zajmowanie się wami powoduje w nich konwulsje. Mimo to działają w was, bo chcą sprowadzić na was to samo, czego sami doświadczają, wieczne potępienie w czeluści piekła. Pomimo tego, że jesteście jako ludzie dla nich obrzydliwością, to tym mocniej działają, doskonale wykorzystują fakt, że mało który człowiek się modli, pości, umartwia się i daje choćby niewielkie jałmużny, a tylko to jest waszą siłą, stanowi waszą obronę. Bywa, że cała grupa demonów działa na kogoś, ten człowiek jest pod ich wielkim wpływem, to one nim kierują. W chwili, w której te demony są atakowane, nie chcą was dobrowolnie opuścić jako swojej zdobyczy. Modlitwa egzorcysty lub osoby obdarzonej moimi charyzmatami za poszkodowanego działaniem demona uderza w demona, ale ten wzywa na pomoc inne demony. Po chwili ponownie uderzają do tej samej duszy, wsączają wielkie ilości hipnozy i znieczulenia demonicznego, tak, że niepostrzeżenie, bez osobistej dostatecznej uwagi osoby atakowanej, stan duszy jego robi się coraz gorszy. Modlitwa egzorcysty lub osoby obdarzonej moimi charyzmatami, darami bożymi, odrzuca na chwilę te demony od tej osoby, osoba staje się od nich wolna. Demony, które opuściły osobę poszkodowaną, owładniętą działaniem demona, idą po 7 gorszych od siebie. Zazwyczaj są to demony wyższych chórów anielskich, są one mocniejsze, o wiele bardziej wytrzymalsze, walka z nimi nie jest taka łatwa. To demony wmawiają wam bezsens modlitwy, postu, umartwień, jałmużny, mówią wam, że to głupota, naiwność, że jest to średniowiecze, nie jest to nowoczesne, mało postępowe. Wmawiają wam natomiast, że to grzech jest dobry, cool, trendy, modny, jednocześnie wmawiają wam, że wszelka modlitwa i umartwienia to strata czasu i energii. Im dłużej demony trzymają kogoś w swoich szponach, to tym dłużej się walczy o duszę. Czasem uwolnienie trwa dość szybko, innym razem z oporem i mozołem się go wygania. Jednak modlący się, dokonujący egzorcyzmów powinien być opanowany, cierpliwy, wyrozumiały nie dla grzechu, ale dla człowieka, powinien zawsze działać na chłodno, lecz systematycznie. Sam owładnięty działaniem demona powinien mieć świadomość, że ulga, przerwa w działaniu demona nie jest definitywna, lecz okresowa. Demony, które opuściły tę duszę, idą po inne o wiele mocniejsze w swoim działaniu demony i za jakiś czas ponownie uderzają w tę samą duszę. Tak niestety dzieje się do końca dni życia na ziemi tej osoby. Neofita nie może przestać czuwać, nie może przestać się modlić, pościć, umartwiać się, nie może zrezygnować z udzielania jałmużn, bo chwila waszej nieuwagi wystarczy, że demony ponownie w was uderzają, bo wy tracicie nad sobą kontrolę i panowanie, a dusza wasza ponownie poddaje się działaniu kusicieli. Każdy kusiciel, zwłaszcza z wyższych chórów anielskich, poddaje wam nowe pokusy o wiele bardziej zakryte, zakamuflowane, demony te używają o wiele więcej hipnozy i znieczulenia demonicznego. Jeżeli wy przestajecie czuwać, bezwiednie ponownie wpadacie w sidła szatana. Nie ma człowieka żyjącego na ziemi wolnego od działania demona, a demon uderza w swoją ofiarę tak, jak ta jemu na to pozwala. Każdy człowiek ma szansę i możliwość, aby wyrwać się pokusom, grzechowi, ale to ty, człowiecze, musisz być Bożą pomocą i Bożym działaniem bezpośrednio zainteresowany. Demony cię obserwują i reagują odpowiednio do twojej własnej reakcji. Demon nienawidzi, gdy człowiek się modli, pości i umartwia się, a także jak daje jałmużny. Najcenniejszą modlitwą przynoszącą najwięcej duchowych korzyści jest msza święta, po niej droga krzyżowa, różaniec święty. Każdy modlący się człowiek jest solą w oku demona. Demon nie opuszcza osoby modlącej się, poszczącej, umartwiającej się, dającej jałmużny, lecz czeka, próbuje was zniechęcić do tych czynności. Ja chcę, abyście w ogóle nie słuchali kusiciela, natychmiast po rozpoznaniu odrzucajcie jego mowę, nigdy nie wchodźcie w jakikolwiek dialog z kusicielem, bo przegracie, a tym samym wykażecie swoją własną głupotę i nieporadność. Wszelka walka duchowa to nie tylko walka z pokusami, ja nigdy nie zostawiam człowieka samego sobie, na pastwę diabła, lecz każdego człowieka wyposażam we wspaniałego pomocnika, który z chęcią, werwą, miłością i animuszem wam pomaga, na nic jednak jego pomoc, gdy wy zamiast pomocy swojego anioła, wybieracie ponętną pomoc kusiciela. To wasz anioł pilnuje, aby demon nie oszukiwał, nie kantował, nie brał was siłą. Anioł nie jest słaby, jest mocny moją mocą, moją pomocą. Anioł w przeciwieństwie do demona ma stały, nieprzerwany dostęp do Trójcy Świętej i jej darów i łask. Każdy anioł stróż modli się za swojego podopiecznego, prosi za niego, błaga i tepe.
Ja chcę, abyście nauczyli się współpracy z aniołami, nie walczcie z nimi, bo nie są waszymi wrogami, lecz z mojej woli pomocą dla was. Ofiarowuję wam różne dary, różne łaski, lecz to wasz anioł wam je dozuje, ale po to, aby was nie zepsuć, nie uszkodzić. Anioł stróż jest przy was od chwili waszego poczęcia, to on umieszcza waszą duszę w zygocie, czyli w pierwszej komórce waszego ciała. Demon pojawia się przy was niedługo po waszym urodzeniu. Im bardziej jesteście oddaleni od Boga, tym więcej darów i łask otrzymujecie. Jak już mówiłem, to wasz własny anioł stróż dawkuje wam wszelkie dary Boże i łaski tak, aby trafiły do was optymalnie, by miały siłę na was podziałać, a jednocześnie nie uszkodziły was. Śmiało proście swojego anioła o pomoc w waszej modlitwie, o wstawiennictwo za wami. Każdy człowiek ma wolną wolę, dlatego musicie prosić swojego anioła o pomoc, o różne przysługi, on sam nie może się wam z niczym siłą narzucać. Najwięcej jego pomocy zyskujecie, gdy stajecie się niewolnikami Trójcy Świętej przez Niepokalaną lub niewolnikami Niepokalanej, a przy tym jednocześnie oddacie się w niewolę dobrym aniołom i wejdziecie z nimi w unię miłości. To anioł może wam o kimś lub o czymś przypomnieć, to on może wam pomóc w wykonaniu jakiegoś zadania, jakiejś pracy, to on może wam pomóc w walce z demonami, z ich pokusami, to on może z was zdjąć hipnozę i znieczulenie demoniczne. Proście go o pomoc w skupieniu, oddaleniu od tego, co proponują demony. Wasz anioł jest świadkiem każdego waszego grzechu, to on może go wam przypomnieć. Proście jego o pomoc w wykonaniu czegoś, w uniknięciu niebezpieczeństw każdego typu i rodzaju, także zdarzeń komunikacyjnych. Mimo wszystko czasem coś do was dopuszczę, aby się zdarzyło, lecz wasz anioł jest o tym informowany, aby pomógł wam przejść przez to, co wam zagraża. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu ojcowskiemu sercu, kocham was niezmiernie mocno i pragnę od was waszej całej, lecz czystej, świętej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. To od ciebie, człowiecze, i od podjętych przez ciebie decyzji zależy, jaki będzie twój dalszy los, idąc w samowolę, nie dyscyplinując się w niczym, wpadasz w sidła szatana. On was oszukuje, okłamuje, zależy mu tylko na wciągnięciu was na autostradę wiodącą do przepaści, piekielnej czeluści. Pragnę, aby nawróciły się wasze serca, odwróciły się od zła swoich uczynków, obudziły się z demonicznego uśpienia, które was tak bardzo zamroczyło. Człowiek nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, co czyni, czasem postępuje w zamroczeniu, a to, co złego uczynił, dociera doń dopiero po czasie. Trans hipnozy demona ogarnie teraz każdego, kto się nie modli lub modli o wiele za mało, oraz tych, którzy się nie umartwiają lub umartwiają się o wiele za rzadko. Już teraz zechciejcie się wyciszyć, oddalić od siebie każdą złą, niepotrzebną myśl, nauczcie się postu milczenia, milczenia ust, milczenia myśli. Nie będzie wam łatwo, zwłaszcza ludziom roztrzepanym, nieuporządkowanym, gadułom, tym, co mają nieustannie rozbiegane myśli, a usta mówią prawie nieustannie. Ja chcę od was waszych licznych modlitw, postów, ofiar, a to wszystko oddawajcie do dyspozycji Trójcy Świętej przez Niepokalaną. Potrzeba wiele waszego trudu i wysiłku, aby wyrwać serca kapłanów wszystkich szczebli ze szponów demona. Nie jest to łatwa walka, ale konieczna. Już teraz znacznie ważą się losy Polski i Polaków, lecz to wy musicie podjąć swoją niezależną decyzję. Ja z utęsknieniem czekam na was i na podjętą przez was decyzję, jaką więc zechcecie podjąć. Czekam i tęsknię za wami. Kocham was niezmiernie, o moje dzieciny, i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami ojcowskiego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie, dlatego tak bardzo staram się o was, o wasze zbawienie, chcę, abyście mi zaufali do końca i pozwolili mi na działanie w was i przez was, czy to kiedykolwiek docenicie. Ufajcie mi do końca, nie pozwólcie, by demon was okłamywał. Nie pozwólcie się zniewolić złym duchom, nie zniechęcajcie się jakimikolwiek trudnościami. Ja mimo wszystko, pomimo waszej knombrności, bardzo mocno was wszystkie kocham, czy tego nie czujecie? Czy to docenicie? Kiedy? Bóg Ojciec. Komentarz do orędzia. Orędzie Boga Ojca, przekazane w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, jest głębokim wezwaniem do duchowej refleksji nad życiem każdego człowieka. Bóg Ojciec z niezwykłą miłością i troską przypomina, że każdy z nas znajduje się w nieustającej walce duchowej, gdzie stawką jest nasze wieczne zbawienie. Zwraca uwagę na delikatne, ale realne zagrożenie, jakie niesie ze sobą pokusa i działanie złych duchów, które
które kuszą nas subtelnie, często ukrywając swoje prawdziwe intencje. Centralnym tematem tego orędzia jest konieczność rozeznawania duchowego oraz czujności w codziennym życiu. Bóg Ojciec przestrzega przed biernością i duchowym rozproszeniem, które otwierają drogę demonicznym wpływom. Pokazuje, że każdy grzech jest swoistym zaproszeniem dla demonów do naszego życia, a każda pokusa, nawet najmniejsza, jest próbą odwrócenia nas od Boga. Zło działa w ukryciu, stopniowo wprowadzając nas w stan duchowej hipnozy i znieczulenia, co sprawia, że przestajemy dostrzegać jego obecność. Orędzie nie pozostawia jednak człowieka bez nadziei. Bóg Ojciec przypomina, że każdy z nas ma mocne wsparcie w postaci anioła stróża oraz dostęp do łask Bożych. Aniołowie są nie tylko opiekunami, ale także przewodnikami, którzy pomagają nam rozeznawać Bożą wolę i bronić się przed pokusami. Ważne jest, abyśmy nauczyli się współpracować z naszymi aniołami i nie polegali na własnych siłach w walce z pokusami. W orędziu podkreślona jest także rola modlitwy, postu i umartwienia jako kluczowych narzędzi w walce duchowej. To one są naszą obroną przed atakami złych duchów i pozwalają nam trwać w Bożej łasce. Bóg Ojciec przypomina, że demon nienawidzi modlitwy, ponieważ ona otwiera nas na Bożą obecność i odsuwa od nas działanie zła. Szczególnie ważna jest msza święta, droga krzyżowa i różaniec, które są potężnymi narzędziami w tej duchowej walce. Kolejnym istotnym przesłaniem jest przypomnienie o roli wolnej woli. Każdy człowiek musi samodzielnie wybierać, czy chce iść drogą Bożą, czy poddać się pokusom zła. Bóg Ojciec nieustannie czeka na naszą decyzję, oferując swoją miłość, przebaczenie i zbawienie. Jednak ostrzega, że decyzja o nawróceniu i podjęciu duchowej walki nie może być odkładana. Los każdego człowieka zależy od jego świadomych wyborów i gotowości do współpracy z łaską. To orędzie jest jednocześnie aktem ojcowskiej troski, jak i surowym przypomnieniem, że życie duchowe nie jest statyczne. Każdego dnia toczymy walkę o naszą duszę, a wybór między dobrem a złem staje przed nami nieustannie. Bóg Ojciec zachęca nas, abyśmy nie zniechęcali się trudnościami, ale z ufnością oddali Mu całe swoje życie, pozwalając, aby Jego działanie mogło w pełni zrealizować się w nas. Orędzie to jest również wołaniem o modlitwę i wsparcie dla kapłanów, którzy sami są celem ataków złych duchów. Od ich czystości duchowej i wierności Bogu zależy także los Polski, co podkreśla wagę duchowej odpowiedzialności każdego wiernego. To orędzie wzywa nas do duchowej mobilizacji i przypomina, że walka o zbawienie to zadanie, które wymaga od nas codziennego wysiłku, modlitwy i czujności.